Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli rewelacyjne, naprawdę rewelacyjne francuskie bagietki. Ja wiem, że wcześniej też dawałem przepis na bagietki francuskie i były naprawdę dobre. Ten przepis był prostszy, prościej się robiło. Ten też jest bardzo prosty, natomiast trochę go udoskonaliłem i teraz wychodzą takie super, ale naprawdę super puszyste. Mogę pokazać, jak one wyglądają w środku. One są w środku, no tak jakby się dotykało taką piankę. Także są rewelacyjne, w smaku też bardzo dobre. Także polecam. A teraz zabierajmy się do pieczenia. Zaczynamy od zaczynu. Ja zawsze to robię wieczorem, czy też nawet w nocy i rano jest gotowy do pieczenia. To jest 200 gramów mąki. To jest taki strong bread flour w Wielkiej Brytanii, natomiast w Polsce to będzie typ 850. 2,5 grama drożdży suchych albo też 5 gramów drożdży świeżych. Tylko, że znaczy, można używać suche albo świeże, to nie ma żadnego problemu. I 200 ml wody. Wszystko mieszamy. Zamykamy, żeby nie wyschło i zostawiamy przez tak minimum 6-8 godzin, tak żeby to się uformowało. Ja zaraz pokażę, jak on ma wyglądać, ten zaczyn. O, zobaczcie, on ma wyglądać właśnie w ten sposób, ma być, on zmienił konsystencję, jest bardziej taki ciekły, jest taki, no to ciężko jest opisać, ale na pewno jest tam pełno bąbelków powietrza i też on jest taki, tam gluten się już wytworzył. Te drożdże spowodowały też bakterie, spowodowały, że rozpoczęła się fermentacja, on sfermentował. No i to jest taka bardzo dobra podstawa teraz do tych naszych bagietek. Teraz dodajemy wszystkiego 500 gramów mąki, czyli pozostałe 300 gramów i 7 gramów drożdży. 2 łyżeczki to jest około 10 gramów soli. Można dać 3 łyżeczki, jak najbardziej. Też będą bardzo dobre. Masło to jest 60 gramów masła. Masło musi być takie bardzo miękkie, natomiast nie ma być w żadnym wypadku płynne. Nie dodajemy płynnego masła. I 7 gramów drożdży suchych. Czy też to będzie jakieś 20 gramów drożdży świeżych, ale to trzeba te drożdże świeże tak jakby uaktywnić wcześniej. Ja używam zawsze suchych. I wszystko bardzo dobrze wychodzi. 200 ml wody. Wody wydaje się bardzo dużo. No i faktycznie, jak zaraz zobaczycie, to ciasto jest bardzo miękkie. To ciasto się tak naprawdę nie wyrabia. No się miesza bardziej niż wyrabia na samym początku. Ale ja to robię łyżką, dlatego że jest mi łatwiej. Ta łyżka to jest taka silikonowa łyżka, do której nie aż tak bardzo przywiera. Do ręki to mi się wszystko pokleiło, tak? I teraz będę wyrabiał przez jakieś 5 minut. Na razie tak mieszam, ale później będę tak jakby zakładał to ciasto. Przez 5 minut, żeby mi ten gluten się... O, zobaczcie, w ten sposób właśnie tak to ciasto wyrabiam. Ono jest bardzo miękkie, jest dużo wody. Wydaje się, że będzie bardzo ciężko później uformować te bagietki. Nie jest aż tak bardzo ciężko, dlatego że to ciasto będziemy tak jeszcze później zakładać. Ten gluten się jeszcze bardziej uformuje i ono będzie takie spójne, to ciasto. I właśnie teraz tak, po 15 minutach, zostawiamy na 15 minut, po 15 minutach właśnie tak po raz pierwszy to ciasto zakładamy. Jak widzicie, ono jest prawie jak taki gęsty jogurt. No nie, przesadziłem, ale
jest bardzo dużo wody, ale dzięki tej wodzie on będzie jeszcze bardziej puszyste te bagietki. One są naprawdę rewelacyjne. No ja takich w sklepie nie kupowałem, bo pewnie nie znalazłem. Pewnie dlatego, że to się ciężko przemysłowo, trudno by było to piec. Natomiast w domu nie ma problemu, żeby sobie upiec. Dzięki temu one właśnie są takie puszyste, bardzo dobre w smaku i chrupiące na zewnątrz. To jest po pół godzinie, po raz kolejny, po raz drugi, tak zawijam i później po kolejnej pół godziny jeszcze raz. To się wydaje długo, no ale to zajmuje ile? No, minuta może. Czyli jeżeli jesteśmy w domu, no trzeba być w domu. No ja pracuję w domu, więc dla mnie to nie jest problem żaden, żeby sobie tak zejść i poświęcić tam 5 minut. Natomiast no jeżeli pracujecie poza domem, no to trzeba to robić wtedy, kiedy się jest w domu, sobota, niedziela, prawda? Albo też korzystać z innego przepisu. Ale warto jest spróbować, chociaż raz, bo naprawdę te bagietki wychodzą bardzo dobre. No i po trzecim razie pozostawiamy, aż to ciasto nie potroi swoją objętość. Musi urosnąć. Ja to nawet daję do nagrzanego piekarnika na 35 stopni, żeby mi urosło szybko, no bo tak wtedy wiem, jak długo czekać. I po tym czasie zobaczcie, to ciasto już zmieniło swoją konsystencję. Ono jest takie bardziej ciągnące się, bardziej zwarte. Tutaj teraz mąka jest naszym przyjacielem. O, i zobaczcie, mimo wszystko ono się niby tak rozlewa, ale już nie aż tak bardzo. I teraz najpierw posypałem sobie ten blat mąką, teraz kilka razy tak założę. Jak się zaczyna, jak widzę, gdzieś się przykleja, to podsypuję. Ważne jest, żeby teraz nie wyrabiamy tego ciasta i żeby nie dodać, znaczy i tak się nie doda za bardzo, ale żeby za dużo też tej mąki nie wsypać, żeby on nie zmieniło tą swoją konsystencję. Ma być dużo wody właśnie, także nie wyrabiamy teraz już tego ciasta i nie próbujemy robić tak, żeby się łatwiej z nim pracowało, bo zaraz za chwilę zobaczycie, nie ma problemu aż tak bardzo. To ciasto jest tak jakby taka nie żelatyna, to może nie złe słowo, ale ono się trzyma razem. Się trzyma, ono się nie rozlatuje. I teraz tak, przeciąłem sobie i zobaczcie, kilka ruchów i ciasto, i już po prostu bułka jest uformowana. Nic mi się nie przykleiło i kładę sobie na takiej blaszce, która jest dosyć tania na Allegro. Kilkanaście złotych kosztuje, tam 30, już nie pamiętam teraz. Ale jeżeli planujemy piec albo pieczymy częściej, polecam sobie taką blaszkę kupić. O, i zobaczcie, kolejna, rozciągam i jest gotowa. Także czy się ciężko pracuje? No powiedziałbym, że nie, nawet łatwiej tą bułkę uformować niż to robi się z taką bułką, którą można rolować. Te bułki nie wyglądają pięknie, no ale to jest właśnie taki urok tych bułek, że one, no teraz jak widać, prawda, one są takie bardzo niekształtne, ale później jak one zaczną rosnąć, one się wygładzą, no i jak dla mnie to właśnie takie bułki są przepiękne. Nie takie jak się kupuje w hipermarkecie, każda równa, tylko właśnie takie. Zobaczcie. I teraz będę piekł w temperaturze 230 stopni do koloru. Musi być para, bo inaczej nie będzie skórki chrupiącej. Czyli trzeba dać parę. Jakiś trzeba pojemnik z gorącą wodą dać, jak się nagrzewa piekarnik, żeby wytworzyć parę przez te pierwsze 10 minut. Znaczy tak, jeszcze nie piekę, ale to już tak uprzedziłem, jak należy piec. Natomiast teraz właśnie zostawiłem sobie na około 40 minut pod przykryciem, pod ścierką kuchenną, czy podręcznikiem kuchennym, po to, żeby mi te bagietki teraz wyrosły. Tego opuścić nie można. One muszą wyrosnąć.
znów tak jakby, no może nie podwoiły swoją objętość, ale tak, no dosyć, tak jak widać, dosyć dużo urosły. I teraz nacinam te bagietki. Jeżeli nie natniemy, też będzie dobrze, no ale one wtedy tak popękają tam, gdzie chcą. Bułki się upiekły, ostygły już trochę, jeszcze delikatnie ciepłe są. Tutaj właśnie tą, którą pokazywałem, zaraz pokroję i zobaczymy, jak wygląda w środku. Zobaczcie. Pięknie. Naprawdę super. W środku, no to trzeba dotknąć. Jest taka, no ona nie jest wilgotna, natomiast ponieważ ma dużo wody w sobie miała, ona jest taka pulchniutka, jak normalnie jak puch, jak jakąś piankę się dotyka. Także ja wiem, jak one smakują. Teraz tą spróbuję, ale te bagietki są rewelacyjne. I można jeść samym masłem praktycznie. Delikatnie chrupiąca skórka, nie taka gruba, łamiąca zęby, ale taka naprawdę delikatnie chrupiąca, taka jaką ja przynajmniej lubię. Słuchajcie, kiedyś te bagietki podobne, nie z tego przepisu, bo to jest nowy przepis, który troszkę zmieniłem, trochę udoskonaliłem, także one są jeszcze bardziej takie pulchne, jeszcze bardziej, jeszcze lepsze. Natomiast te bagietki piekłem bardzo często, moja rodzina je uwielbia, także bardzo polecam. Smakują naprawdę rewelacyjnie. Jak lubicie troszkę bardziej słone, można dodać pół łyżeczki więcej soli, ale żeby nie przesadzić, bo znowu nie będą rosły tak jak trzeba. I naprawdę polecam. Polecam też, proszę, żebyście komentowali, jeżeli coś Wam się podoba. Jak Wam się nie podoba, też proszę o komentarze, bo to zawsze są pomocne. I jak upieczecie, to proszę się pochwalić. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.